Dzisiejszy odcinek poświęcę tematowi łysienia u kobiet po menopauzie. Problemowi, który dotyka ogromnej liczby kobiet, a jednak wciąż mówi się o nim zbyt rzadko. Czy wypadanie włosów po 50 to coś normalnego? Jak rozpoznać, że to już nie tylko wiek, a może coś poważniejszego? Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, jakie typy łysienia mogą pojawić się u kobiet po 50 roku życia i dlaczego w ogóle zaczynają wypadać włosy. Wyróżniamy kilka typów łysienia u kobiet po 50: androgenowe, telogenowe oraz czołowe bliznowaciejące. Powodem łysienia androgenowego są zmiany hormonalne. Przede wszystkim spadek poziomu estrogenów związany z menopauzą. Estrogeny mają działanie ochronne na mieszki włosowe, dlatego gdy ich poziom się obniża, włosy stają się cieńsze, słabsze, a cykl ich wzrostu ulega skróceniu. Dodatkowo w tym czasie rośnie względny wpływ androgenów, nazywanych potocznie hormonami męskimi, takich jak testosteron i jego pochodna DHT, czyli dihydrotestosteron. DHT to silniejsza forma testosteronu, która może działać niekorzystnie na mieszki włosowe, szczególnie u osób z genetyczną predyspozycją. DHT powoduje tzw. miniaturyzację mieszków włosowych, co oznacza, że włosy rosną coraz cieńsze, krótsze, a z czasem mogą przestać rosnąć całkowicie. Przerzedzenie włosów w androgenowym łysieniu dotyczy najczęściej okolic przedziałka, czubka głowy lub rejonu skroni, które są najbardziej wrażliwe na działanie androgenów. Drugim typem łysienia, o którym dziś wspomnę, jest łysienie telogenowe. To najczęstsza forma rozproszonego wypadania włosów u kobiet po menopauzie. W tym przypadku włosy wypadają równomiernie na całej głowie. Nie tworzą się zakola ani wyraźne przerzedzenie wzdłuż przedziałka. Ten rodzaj łysienia wynika z zakłócenia cyklu wzrostu włosa i może mieć wiele przyczyn. Często występuje po gwałtownych zmianach hormonalnych, takich jak menopauza, ale też w przebiegu niedoczynności tarczycy, po silnym stresie, ciężkiej infekcji czy odstawieniu antykoncepcji hormonalnej. Wpływ mogą mieć również niektóre leki, np. przeciwdepresyjne, przeciwnowotworowe czy obniżające ciśnienie krwi. Jeśli zauważysz nasilone wypadanie włosów po rozpoczęciu nowego leczenia, warto porozmawiać o tym z lekarzem. Częstym czynnikiem jest także zbyt restrykcyjna dieta, niskie spożycie białka lub niedobory ważnych składników odżywczych. Dobrą wiadomością jest to, że łysienie telogenowe często ustępuje samoistnie, zwłaszcza gdy wyeliminujemy czynnik, który je wywołał. Na przykład poprawimy sposób odżywiania, uzupełnimy niedobory albo skonsultujemy zmianę leczenia z lekarzem. U części kobiet po menopauzie rozwija się tzw. czołowe bliznowaciejące łysienie. Ten typ łysienia wiąże się z przewlekłym procesem zapalnym, który powoduje śmierć komórek macierzystych i trwałe blizny mieszków włosowych. Dlatego włosy nie odrastają. Do rozwoju choroby może przyczyniać się zarówno spadek poziomu estrogenów i względny wzrost androgenów, jak i czynniki środowiskowe, takie jak alergeny, niektóre kosmetyki czy narażenie na substancje chemiczne. To przewlekła choroba, która prowadzi do trwałej utraty włosów wzdłuż linii czoła i skroni. Czasami towarzyszy jej również łysienie brwi, pach, okolic łonowych lub kończyn. Jak rozpoznać, że to nie tylko wiek? Oczywiście z wiekiem włosy naturalnie nieco się przerzedzają, ale są pewne sygnały, które powinny zwrócić naszą uwagę. Przede wszystkim, jeśli zauważasz, że wypada Ci znacznie więcej włosów niż wcześniej, nie musisz ich liczyć, bo to nierealne, ale jeśli codziennie znajdujesz ich całe pasma na szczotce, pod prysznicem, na poduszce, a podczas czesania zbierasz naprawdę dużą garść, to niepokojący objaw, którego nie warto ignorować. Również jeśli zauważasz coraz wyraźniejszy przedziałek, prześwity skóry na czubku głowy, łamliwość, trudność z zapuszczeniem włosów, potraktuj to jako sygnał ostrzegawczy. Nie musi to oznaczać nic poważnego, ale są ważnym komunikatem od organizmu. A jeśli chcesz dowiadywać się więcej o tym, jak wspierać swoje zdrowie i urodę po 50, zasubskrybuj ten kanał, polub ten film i kliknij dzwoneczek. To naprawdę pomaga mi docierać do innych kobiet, które mogą potrzebować tej wiedzy.